Cześć, z tej strony Gosia. Miłosz. Witamy Was serdecznie na naszym kanale w kolejnym domowym vlogu. Bardzo się cieszę, że te ostatnie domowe vlogi tak bardzo Wam się podobają, w związku z czym będziemy kontynuować tego typu odcinki. To jest jasno. No jest strasznie jasno, bo świeci teraz słońce prosto na nas, ale dzięki temu jesteśmy ładnie oświetleni. A w dzisiejszym odcinku będziemy gotować rosół. Pokażę Wam, jakie nowe rośliny przywiozłam do mieszkania, bo tym razem przywiozłam ich całkiem sporo. No i jeszcze Miłosz chce Wam pokazać nasze zdjęcia, które przywieźliśmy. Kompromitujące. Tak, kompromitujące, więc dzisiaj też będzie chyba trochę śmiesznie. Dziękuję Wam za wszystkie oddane głosy w poprzednim odcinku na firanki. Ja już zamówiłam, niektórzy z Was zgadli, które wybrałam. Ale to zobaczycie, tak finalnie, które w końcu wybrałam, ale jutro chyba do mnie przyjdą, no to w niedzielę chyba je zobaczycie. Będzie nowy content znowu. Tak, będzie firanek. Nie no, będzie dużo teraz kontentu mieszkaniowego, tak jak mówiłam, bo tutaj nie mamy wiele rzeczy musimy kupić. Drzwi musimy w końcu zamówić, ale to już niedługo nastąpi, bo tak jak mówiłam, już wybraliśmy, tak chyba jutro to załatwimy. No i jeszcze najważniejsze, musimy kupić meble. A jak kupimy meble, to dopiero się będzie działo. Tak jak mówiłam, przywiozłam dużo roślin i tutaj już widzicie pierwszy okaz. Przywiozłam swoje Anthurium clarinermum, bo do tej pory było ono pod opieką mojej mamy i powiem Wam, szło jej całkiem nieźle. Zaczęło mi tutaj wypuszczać nowy liść. Tutaj Wam pokażę, od tej strony będzie widać. Z wierzchołka idzie nowy liść i obok jest Anthurium crystallum. Ono zaczęło wypuszczać kilka tutaj stożków wzrostu i tutaj jest ten taki jeden ładny liść. Tego liścia wytnę prawdopodobnie, bo on jest taki szpetny, że nie wiem. No i przywiozłam to Anthurium, żeby je tak, wiecie, bardziej wypielęgnować, bardziej dopieścić, żeby ładnie tutaj rosło. Też będę musiała w końcu zacząć nawozić te wszystkie rośliny. Wiecie, ja stosuję głównie biohumus i nawóz do roślin zielonych. Także wziąłam to Anthurium, żeby mieć je na oku i móc podziwiać, jak ono zaczyna rosnąć, bo wiecie, to też Wam się przyznawałam, że ja wycięłam taki jeden liść, który był ładny, a chciałam tak naprawdę wyciąć tego tutaj oto szpetnego liściora, ale nie trafiłam w tą łodygę, no i już jak obcięłam, no to po ptokach. Masz koszyk ze smakołykami jak z Solidarności? No, ale koszyk to na koniec rozpakujemy. Tutaj jeszcze przywiozłam swoje Scidapsusy. Tutaj jest Silver Lady i jeszcze jeden. Ja je w przyszłości rozdzielę, ale na razie rosną sobie razem, bo nie miałam tam zbyt dużo miejsca na tyle różnych odmian, ale tutaj sobie to rozdzielę, gdy będę miała już swój kwietnik. To prawdopodobnie będą one na kwietniku, te Scidapsusy. Jeszcze przywiozłam kaladium, bo to musiałam zabrać mojej mamie, bo ona podlewa wszystkie rośliny, a teraz najlepiej jest kaladium przesuszyć, zaprzestać jego podlewania, żeby te liście sobie zamarły i ja je zimuję w ten sposób, że po prostu no, je zasuszam w tej ziemi i zostawiam je w tej ziemi, nie wykopuję bulw i ono po prostu sobie w ten sposób zimuje i na wiosnę, jak widzę, że ono wypuszcza nowe stożki wzrostu, to je sobie przesadzam, no i fajnie rośnie. Widzicie, ono tutaj już ma te liśćki trochę pozasychane, więc to już jest czas, gdy ono zaczyna zamierać i będziemy rozpoczynać jego zimowanie. Tutaj widzicie, jest ten kosz pełen roślin. Miłosz się ze mnie śmiał. Ja od niedzieli tego nie rozpakowałam, a dzisiaj jest już środa. Czekałam, żeby to zrobić z Wami, taki unboxing w koszyku? rośliny. Nie podlewałam ich, one są trochę przesuszone, więc no wiecie, no te rośliny, one też są trochę zahartowane, tak jak wiecie, bo ja zazwyczaj rośliny przesuszam, a nie przelewam, a moja mama, to zauważyła, ma odwrotne tendencje do przelewania, ale już ich tam dałam instrukcję, jak dbać o resztę, po którą niebawem przyjadę. I zobaczcie, tutaj jest trewi. Trewi ma wielkie liściory i też by się przydało go pociąć i zagęścić. I tak myślę, czy nie zrobić
kompozycji z tych Scindapsusów na lodówce, bo są to rośliny, które nie potrzebują aż tak dużej ilości światła. No tam jest jasno, ale nie pada tam bezpośrednie słońce, więc też tam powinno być im dobrze. Tutaj jest jedna z moich smoczyc, taka bordowa, zobaczcie, no kolejna alokazja tutaj do kolekcji. Alokazję wzięłam, bo alokazję trzeba mieć na oku i właśnie ich nie przelewać, więc dlatego wzięłam te alokazje. No i tutaj jest moja druga smoczyca, tutaj jest Silver Dragon, zobaczcie jak się wyciągnęła do słońca przez te parę dni. Ona była normalnie taka prosta i się zaczęła tak wyciągać w tym koszyku, więc też będę musiała ją postawić tak na odwrót, żeby zaczęła mi się ładnie prostować, ale smoczyca ma się całkiem dobrze i nie odrzuciła na razie ani jednego liścia chyba, odkąd ją mam, więc też fajnie rośnie i muszę ją trochę przesuszyć, bo tutaj widzę była trochę przelana. Frydek tak samo się zachowuje. No Frydek też strasznie się wyciąga, to zaraz wam pokażę Trzeba go Frydka. odwrócić, bo się fiknie. No, albo trzeba w ogóle przesadzić do większej doniczki. Wzięłam jeszcze Syngonium Red Spot i je też będziemy sobie ciąć, bo zobaczcie jakie ono jest już długaśne i też ono było trochę przelane ostatnio, więc też muszę je przesuszyć. No i jak trochę mi przeschnie, to je potnę, bo nie chcę, żeby wciąć rośliny, gdy jest taka przelana, bo będzie się lała mi woda z tych łodyg. Więc też widzicie, wziąłam takie rośliny, o które muszę trochę zadbać. I tutaj jest najlepszy tego przykład, bo jest taka przesuszona, tym razem Calicia Pink Lady. I tą roślinę muszę całkiem odmłodzić, tą fryzurę w tej doniczce, zrobić sobie nową, fajną, młodziutką roślinkę, która będzie ładnie wyglądała właśnie w tej osłonce. No i muszę w końcu kupić sobie taki regał na ścianę, żeby ładnie wyeksponować te rośliny. I tak nie wiem w sumie, czy ja chcę taką okrągłą półkę na rośliny, czy chcę mieć taką po prostu standardową, prostokątną jakąś półkę. No muszę to przemyśleć. Jeszcze się waham między kolorem białym a czarnym. I tak no, chyba do sypialni wezmę biały, a w salonie zrobię sobie czarne półki. Jeszcze tak się właśnie zastanawiam. Tam też wiele z Was mi polecało jakieś różne kwietniki w komentarzach, więc też to przeglądałam. Jeszcze bym zapomniała o sukulentach, które przywiozłam, a przywiozłam tym razem takiego pięknego wilczomlecza. On naprawdę wyrósł duży, bo gdy go kupiłam, to w sumie miał taki malutki wierzchołek. No i on wyląduje tutaj na parapecie w Miłosza Pieczarze, bo jesteśmy obecnie w Miłosza studiu nagraniowym. No i tutaj też stoi moje sedum burrito, o które tak wielu z Was pytało, co z moimi burritoskami. No muszą stać w ciężkich warunkach. Tak, to już jeden egzemplarz sedum burrito jest z nami. Nie martwcie się, jeszcze jeden wezmę. I jeden największy zostawię mojej mamie, bo ja się boję go przetransportować, że on nam się połamie. Ale ten sedum burrito, on tutaj już jest chyba z nami od początku, tylko ja rzadko nagrywam w tym pokoju, bo Miłosz go zajmuje i tutaj przesiaduje. Więc wiecie, nie mam tak tu zbytnio dostępu przez niego. No ale sedum burrito jest tu już z nami. I tutaj będzie taki sukulentowy parapet, będą tutaj zwisały starce Rowleya, Ceropegie, będą tutaj jeszcze inne sukulenty i kaktusy. Mam nadzieję zrobić taką kompozycję, więc to na pewno Wam pokażę, bo wiecie, że ja uwielbiam sukulenty za te ich pastelowe kolory i one też będą tutaj bardzo dobrze rosły, bo jak widzicie tutaj pada na mnie dużo słońca, bo jest to okno zachodnie i tutaj jest słońce praktycznie od 12 przez cały dzień na tym parapecie, więc będą one tutaj pięknie rosły. Tutaj chciałam Wam pokazać historyczny moment, bo gotujemy pierwszy raz w naszym życiu rosół. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Ja już jestem się dumna, bo to zaczyna wyglądać jak rosół. Zrobiły się te oczka i jest taki żółty się zaczyna robić i gotujemy go na skrzydełkach. Miłosz przygotował mięso, bo jak już pewnie wiecie, ja się brzydzę. Tak, ale to łatwo, bo to tylko z worka wystarczy wrzucić. Ale Miłosz się jeszcze opłukał. Zaraz dostaniemy pouczenia od widzów. No możecie pisać, jak się robi. Ja się chętnie dowiem.
I daliśmy dużo marchewki, bo ja lubię jak jest dużo marchewki w rosołku. Już wam pokazuję jak wygląda to nasze kulinarne dzieło. Robi się żółty. No. Prozdrowotny. Prozdrowotna zupa. Gotujemy dla Miłosza, bo Miłosz jest podziębiony. Ja w sumie też. Także będzie rosołek jak znalazł. Dobrze, skrzydełka wyglądają. Tak, już dobrze wygląda. My byliśmy w Biedronce. Nie nagraliśmy holu zakupowego, bo wiecie, teraz kupujemy same zdrowe rzeczy, co nie ma czym się chwalić, co pokazywać. Herbata z imbirem cały czas. No, wszystko. Kupiliśmy dzisiaj w sumie same warzywa i pełno przypraw. Tutaj wam pokażę, już mamy prawie pełną szufladę przypraw. Kisielki prozdrowotne. Tak, i kisielów. Będę musiała w końcu przesypać te przyprawy do tych moich próbek, ale to zrobimy sobie taki odcinek z organizacji. Prozdrowotny na moje chore gardziołko. Tak, prozdrowotny rosołek ugotowaliśmy, bo Miłosz jest chory. Ty też jeszcze nie skończyłaś Tak, chorować. ja też nadal jestem chora, bo wiecie, teraz jest taki wirus, co przechodzi przez wszystkich po kolei. Dlatego ugotowaliśmy rosołek, który jemy już 3. dzień. Bo cholinek się kończy. Tak, więc jestem z nas dumna, że nam wyszedł rosół, bo ugotowaliśmy go wspólnie, ja wrzuciłam warzywa. Pierwszy w naszym życiu. Tak, i doprawiłam, a Miłosz zajął się mięsem. Wrzuciłem. Tak, także nie wiedziałam, że mięso takie na rosół jest takie tanie, bo to jest rosół na skrzydełkach. Tak, niecałe 4 zł. Tak, wyliczaliśmy koszt tego rosołu, to ile wyszło? 5 zł za porcję. Na 2 osoby było. No że tak. 5 zł. Dziennie coś takiego. Tak, 5 zł dziennie, więc będziemy chyba jeść częściej taki rosół. O taniości. No. Dzisiaj w unboxingu naszych rzeczy przywiezionych będzie mi towarzyszył Miłosz. A nie ma tych rzeczy tym razem zbyt wiele, bo przywieźliśmy tylko nasze zdjęcia. Super są. Tak, tutaj pokażę wam nasze kompromitujące zdjęcia. Tutaj zasłonię, bo to jest zdjęcia Bliżej daj, bliżej. ze ślubu. O tak. Tak, tutaj jest Gosia Króliczek, Miłosz Dracula. No i to trzecie to jest nie wiadomo co. Także takie zdjęcia, no i jeszcze mamy takie zdjęcie. To jest jeszcze najładniejsze zdjęcie. Tak, jedno z... Kompletnie obrzydliwy. Ale nie wzięłam, bo ja ładnie wyszłam. Wiem. Także... Mieliśmy chyba 4 zdjęcia, na 3 Gosia źle wyszła, a na jednym ja. Więc No wybrałam to, na którym ja najładniej wyszłam. No i mamy to. Tak, i dzisiaj to w sumie to nie przywieźliśmy, ale dzisiaj dostaliśmy pradawny zestaw sztućców w walizce ze skóry krokodyla. Nie no, to tak naprawdę to nie jest prawdziwa skóra, tylko to jest jakaś guma. Ale tak to się prezentuje i otworzymy i zobaczymy, co zawiera ten zestaw. Tutaj jest najlepsza zabawka z dzieciństwa, czyli walizka na kot. I tata Więc, ma gdzieś taką więc pracę. można sobie, wiecie, zakodować. Ona jeszcze nie jest zakodowana, więc żeby nie było, nie pokazałam wam, jak się do niej dostać. Jak się koduje? To jest jakoś kombinację ustawia. To się wyjmuje i się tam ustawia jakoś tam. Kiedyś Będziemy to wiedziałam. ustawiać? Nie wiem. Po co nam to? Zależy, co tam chcesz trzymać. Tak, to jest srebro. Dobra, to pokażemy wam, co jest w środku, bo ja też tego nie widziałam. Ale walizka wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy ją sobie zostawimy, bo mi się zbytnio nie podoba. Ale Ona pasuje do piwnicy. no, to jest taka typowa walizka, którą się wynosi do piwnicy i ona trochę śmierdzi gumą, więc nie wiem i zaraz już wam pokazuję, co tam w środku jest. Wszyscy nas chcą obdarowywać sztućcami. Dostaliśmy od mojej rodziny, od Miłosza rodziny i to tak wygląda, że już mamy zastawę świąteczną. Także my już nie będziemy nic kupować. Zobaczcie, taki jest wzór. Tutaj są takie matowe, a tutaj błyszczące. I to na ile osób będzie zestaw? 6 na 12 osób zestaw. Tutaj są zwykłe łyżki, widelce, noże. A tutaj są już ciekawsze rzeczy. Bo tutaj widzę jest chochla do zupy też. Sosierka. Tak, sosierka ekskluzywna. O, nawet jest też szczypczyki do kostek cukrowych. Albo lodowe. No, albo lodowy. Takie o szczypczyki. No i też są tutaj taka łyżeczka do cukru. Do ciasta są na. Tak, do ciasta taka o. Także musimy to wszystko wyjąć, umyć, zanim komuś damy.
Zmywarkę Tych przetestujemy na tak, tym. no też mamy jeszcze jeden taki zestaw sztućców. To w sumie to nawet dobrze, że mamy dużo, to do zmywarki się będzie zbierać. Pierwsze użycie. Tak, powiecie co? My jeszcze nie użyliśmy zmywarki, a mieszkamy tutaj od miesiąca, także stare przyzwyczajenia do zmywania ręcznego pozostają. Jak będzie nie działać, to będę musiał ją rozmontować znowu kolejny raz ten panel. Ja powiem wam, ja się tego obawiam, że jak my włączymy tą zmywarkę, to nie będzie działać, także... Jeszcze raz, ja już przez to nie chcę przechodzić trzeci raz. No mam nadzieję, że zadziała, bo ja wcześniej nie miałam zmywarki w domu. A ja nie używałem. No, także Miłoszowi zawsze mówię, ty to miałeś w domu, pokaż mi jak to działa. A on, ale ja tego nie używałem. Ja tylko wyjmowałem, znaczy nie, jak były już zrobione. Także ja się boję tego pierwszego użycia. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzicie, zaczyna się robić u nas coraz bardziej zielono, coraz bardziej roślinnie, więc roślinne filmy też niedługo wrócą na kanał, bo będę miała o czym nagrywać. Content balkonowy. Także ja mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja się bardzo cieszę, bo się stęskniłam za moimi roślinkami. Jestem dzisiaj też z nas dumna, że udało nam się ugotować ten rosół, bo ja tak jak wam mówiłam, gotowałam pierwszy raz w życiu i Miłosz też. Także nasze pierwsze doświadczenia i takie moje spostrzeżenie, że rosół na drugi dzień jest lepszy, bo to wszystko się przeżre, te warzywa, mięso odda tą esencję i jest takie bardziej smakowite. Więc jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to oczywiście zachęcam was do zostawienia lajka, komentarza i oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas subem na tym kanale. My się cieszymy z każdego nowego subskrybenta i bardzo wam dziękuję, że przybyło was ostatnio tak dużo. My się Tylko odświeżam telefon. Tak, my się bardzo cieszymy i mam nadzieję właśnie, że też wam się podoba taki nowy, urozmaicony content. To do następnego. Pa! No, trzymajcie się.